Witam wszystkich, z tej strony Kamil. Proszę Państwa, dzisiaj mamy sobotę 6 kwietnia 2024 roku. Dzisiaj postanowiłem nagrać film odnośnie nowych urządzeń, które zakupiłem do mojej instalacji fotowoltaicznej off-gridowej. Ci, co mnie oglądają, doskonale wiedzą o tym, że bardzo mocno od pewnego czasu interesuję się fotowoltaiką, magazynowaniem energii oraz automatyką domową na systemie sterowania Home Assistant. Strasznie się tym tematem mocno zacząłem interesować od zeszłego roku. Stało się to taką jakby moją chorobą i dzisiaj nagrywam film związany z zakupem nowych urządzeń tutaj do instalacji magazynu energii. Nie są to urządzenia jakieś super drogie, nie wprowadzą one mega zmian w mojej instalacji off-gridowej, natomiast chciałem Państwu tutaj przedstawić, co zakupiłem, a więc przejdźmy może do konkretów. Ja może jeszcze zaznaczę takie rozwiązanie tutaj. A więc na pierwszy ogień idzie takie urządzenie. Mamy tutaj pudełeczko tego urządzenia. Nie wiem, czy to... Aha, widzę. Czego nie zauważycie, będziecie mieli obraz odwrócony, ale to nic nie szkodzi. W każdym bądź razie ja Wam opowiem o tym, co to jest za urządzenie. Wyciągniemy je z pudełeczka. Jest to takie coś. Nazywa się to odsiarczacz do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, bo jak zapewne już wiecie, ci co mnie oglądają, wiecie, że mój magazyn energii zrealizowałem na akumulatorach kwasowo-ołowiowych małej trakcji. Dlaczego takie akumulatory wybrałem, a nie inne? Ponieważ instalacją fotowoltaiczną zacząłem się interesować w 2021 roku. Zacząłem od dwóch takich akumulatorów 12V, które były połączone szeregowo w system 24V. Przez okres około 2 lat, bo do 2023 jakiegoś marca miałem te akumulatory i całą moją poprzednią instalację w takiej fazie testowej, sprawdzenia tego wszystkiego, czy to się opłaca, czy to daje radę, czy to jest w ogóle sens tego. I po tych 2 latach okazało się, że te akumulatory sprawdziły się jak najbardziej i w roku poprzednim zdecydowałem się zakupić kolejnych 8 akumulatorów. Aha, bo jeszcze zapomniałem o jednym, że rok wcześniej, czyli w roku 2022 dokupiłem kolejne 2 akumulatory, żeby zwiększyć pojemność tego mojego wcześniejszego banku, co naprawdę zwiększyło jego możliwości pojemnościowe i właśnie to wszystko sprawiło, że w rok wcześniej, czyli w 2023 roku zakupiłem kolejnych 8 akumulatorów takich kwasowo-ołowiowych trakcyjnych, które mam w tym momencie do tej pory i jak na razie jestem z nich bardzo zadowolony. Nie musicie się sugerować na mojej opinii, ponieważ ona niekoniecznie może być wiarygodna, gdyż ten okres czasu, przez który użytkuję te akumulatory, jest zbyt krótki, żeby cokolwiek stwierdzić na ich temat. Ja natomiast mogę dodać od siebie tyle, że nie zauważyłem na tą chwilę żadnego spadku pojemności. Moc, która jest zgromadzona, jest gromadzona w tych akumulatorach, jest
jakby to powiedzieć, wystarczająca do zasilenia moich odbiorników, które posiadam tutaj na warsztacie. W tym roku dodatkowo też rozbudowałem bardzo mocno moją instalację fotowoltaiczną, ponieważ do całego zestawu z poprzednich lat, a było to z poprzednich lat 5,4 kWp paneli fotowoltaicznych, dorzuciłem już w tym momencie dodatkowych 6 kWp i mam jeszcze dwa panele o mocy łącznej 1 kWp, które również zostaną dołożone do tej instalacji, tak że cała instalacja będzie generowała z siebie, albo raczej będzie miała parametry takie nominalne 12,4 kWp mocy. Na tą chwilę dysponuję tutaj mocą podłączoną w cały system 11,6 kWp mocy i proszę Państwa, naprawdę to już zaczęło robić robotę przy pojemności magazynu wynoszącej 16 kWh w prądzie ładowania 5-godzinnym. Naprawdę ta instalacja nawet w pochmurny dzień, z tego co już mi się udało zaobserwować, jest w stanie spokojnie naładować ten bank i w tym samym czasie mam wystarczająco dużo energii, żeby zasilić wszelkie odbiorniki, które są tutaj włączane. Obciążenia w moim domu i moim warsztacie nie są jakoś nad wyraz ogromne, nie są to moce rzędu 10 kW. Zdarza się, że na falownikach pojawi się obciążenie 8 kW, ale naprawdę są to sytuacje wyjątkowe i sporadyczne. Takie przeciętne obciążenie, które tutaj w instalacji istnieje, to na poziomie 5-6 kWp i tą moc przez jakiś tam krótki okres czasu są nawet znieść same akumulatory. Także no tutaj nie ma, że tak powiem, tragedii. Oczywiście no wiadomo, akumulatory takie trakcyjne wraz z większym poborem mocy, większym poborem prądu, one po prostu tracą napięcie i napięcie wyjściowe z inwerterów też tutaj spada, przysiada. Także trakcja jest fajnym rozwiązaniem do fotowoltaiki. Natomiast ja też nie mogę do tego tematu podejść tak, że najlepsza. Nie mam doświadczenia z ogniwami LFP czy też LiFe PO4, już nie będę rozwijał tej nazwy, jaka ona jest. Natomiast nowsza technologia myślę, że na pewno jest lepszą technologią. Aczkolwiek jest jeden minus tej nowej technologii z mojego punktu widzenia. Mianowicie jest to system BMS, który służy, jak zapewne wszyscy wiecie, do zarządzania baterią i ten system dla mnie jest takim dodatkowym punktem zapalnym, to znaczy no, może się popsuć i z tej przyczyny na przykład stracimy w danym momencie zasilanie po prostu falowników, tak? Czyli od strony prądu stałego. Dlaczego akumulatory kwasowe właśnie tutaj wybrałem? Ponieważ one nie potrzebują tego BMS-a, nie potrzebują tej elektroniki dodatkowej, nie potrzebują ogólnie balanserów żadnych. Wystarczy raz na jakiś czas tym akumulatorom dać wyższe napięcie, żeby nastąpiło wyrównanie poziomów napięć na każdej celi i to wszystko. No, to jest duży plus ze względów takich, że ograniczamy liczbę urządzeń w całym systemie, a jak wiadomo, im więcej urządzeń w systemie, no tym większe ryzyko tego, że coś po prostu się popsuje. No dobrze, wracając do tematu, bo zacząłem gadać zupełnie o czym innym niż miałem nagrywać film, ale to tak jakoś wyszło. Tak jak mówiłem, zakupiłem tutaj jakiś czas temu dwa dodatkowe urządzenia i chciałem Państwu teraz przedstawić te urządzenia. Nie jest to żadna reklama tutaj sponsorowana czegokolwiek. Jest to po prostu tylko informacja o tym, że takie urządzenia zakupiłem i takie urządzenia występują na rynku. Tak jak tutaj Wam wcześniej pokazywałem, zakupiłem takie urządzenie.
no nic specjalnego, nie wygląda to jakoś szałowo i rewelacyjnie. Jest to taka puszeczka, ma wyprowadzone dwa przewody zakończone krokodylkami, ma wyświetlacz, ma tutaj, tu jest wyświetlacz, tutaj gdzieś w tym miejscu ma jakąś lampeczkę kontrolną oraz tu jest taki żółty przycisk na tym urządzeniu. I to urządzenie, tak jak chyba mówiłem już wcześniej na tym filmie, jest to z angielskiego baterii desulfator. Tłumacząc na polskie, jest to urządzenie, które służy do odsiarczania akumulatorów kwasowo-ołowiowych i takie urządzenie właśnie zakupiłem do swojego banku energii. Ono ma za zadanie po podłączeniu do banku energii, takiego jak akurat mój tutaj mam, bo to urządzenie ma możliwość podłączenia do banku energii o maksymalnej pojemności przy systemie 48V bodajże chyba, gdzieś w granicach 400 Ah. Mój bank energii ma 48V i 330 Ah, więc mieści się jeszcze w widełkach tego urządzenia. I to urządzenie tutaj po podłączeniu do banku, do magazynu energii na akumulatorach kwasowych, bądź do baterii jakiejś kwasowo-ołowiowej, ma za zadanie odsiarczyć baterię. Co to znaczy odsiarczyć? Po prostu to urządzenie generuje z siebie w odpowiednich odstępach czasu z jakąś tam częstotliwością takie impulsy wysokonapięciowe, niskoprądowe, które mają za zadanie po prostu rozbić jakieś tam cząsteczki kwasu, właściwie nie kwasu, tylko cząsteczki siarki, które osadziły się na płytach akumulatora i które po prostu blokują poprawne zachodzenie reakcji chemicznych w akumulatorze, by ten dobrze oddawał energię do naszego systemu, bądź też dobrze ją absorbował. Ja na tą chwilę nie potrzebuję korzystać z takiego urządzenia, gdyż raz na jakiś czas robię mojemu bankowi energii tak zwane wyrównywanie, bądź też można powiedzieć, że to jest odsiarczanie właśnie, co polega na tym, ten proces ogólnie, który ja robię raz na jakiś czas, polega na tym, że akumulatory celowo przeładowywuję wyższym napięciem po to, żeby one zaczęły intensywnie gazować, przez co rozbijają właśnie te cząsteczki siarki, które gromadzą się na płytach. Ta siarka wraca z powrotem do elektrolitu, zagęszcza nam ten elektrolit, płyty są oczyszczone, no i po prostu o wiele lepiej magazynują energię i tą energię oddają. I właśnie to urządzenie w późniejszym czasie ma za zadanie rozbić te związki siarki, które się na tych płytach zgromadziły, które ten proces takiego wyrównywania popularnego, potocznego nie jest w stanie już usunąć. Nie wiem, czy to urządzenie działa, będę to testował, na pewno nie w tym okresie najbliższym, to znaczy przez ten okres fotowoltaiczny, jakby to można było tak powiedzieć. Natomiast myślę, że na jesień, w zimę to urządzenie wleci na magazyn. No chyba że skuszę się na jakieś gorsze dni, które będą w tym sezonie i nie będzie możliwości naładować baterii, aczkolwiek z tego co ja widzę tutaj po tej mojej instalacji, to chyba takiego dnia już nie będzie. Ta fotowoltaika będzie na pewno będzie dawać radę doładować mi te baterie tutaj. Także no nie wiem, zobaczymy, nie będę tutaj przewidywał niczego. W każdym razie na pewno w zimę to urządzenie wpadnie na mój bank i po naładowaniu, bo ten proces włącza się po naładowaniu baterii. Przepraszam. Po naładowaniu baterii podłączę to urządzenie i ono musi sobie pracować przez nie wiem, 12, może 24 godziny po odłączeniu jakby zasilania falowników, to znaczy baterie muszą być jakby same, to urządzenie musi być wpięte w baterię i ono będzie jakby zamieniało prąd z baterii na te impulsy i te impulsy mają za zadanie rozbić związki siarki na płytach.
Także to jest jedno urządzenie, które zakupiłem. Zobaczymy za jakiś czas, jak to urządzenie będzie działać, czy w ogóle cokolwiek zrobi. Być może przetestuję to urządzenie też na jakimś akumulatorze, który tutaj gdzieś może jakiś znajdę, może od traktora mojego, od 30. Zobaczymy, jak tam ten akumulator ma sprawność. Spróbuję też wykorzystać tutaj takie urządzenie pomiarowe, które zakupiłem i przetestuję jego pojemność. I może też do tego akumulatora podłączę to urządzenie, zobaczymy w ogóle, jak ono działa. I to jest jedno urządzenie, które zakupiłem. Nie było ono drogie, kosztowało w granicach bodajże chyba 60 zł. Także nie są to ogromne pieniądze. I kolejne urządzenie, które zakupiłem, bardziej przydatne, jest to takie coś, taka mała skrzyneczka, niepozorna, natomiast dosyć fajna pod względem tego, co robi. A jak już może zobaczycie to, chociaż nie będę wyciągał z torebeczki, ale mamy tutaj takie coś. O, przepraszam, bo mnie tutaj kamerka zgubiła. Może mnie złapie. No ładnie. Tu jestem. Dobra. To jest bocznik prądowy do tego właśnie urządzenia w tej małej puszeczce. I to urządzenie to jest nic innego jak taki miernik, analizator parametrów systemu prądu stałego, czyli inaczej mówiąc, podłączamy go do magazynu energii i niekoniecznie niskonapięciowego, bo ono pracuje w zakresach do 300 V DC, także można tutaj nawet i jakiś tam wyższy napięciowo magazyn do tego podłączyć. W każdym bądź razie to urządzenie sprawdza, daje nam informacje o parametrach właśnie przepływu prądów w magazynie, mocy, napięcia, energii, jaka z magazynu wypłynęła, bądź też wpłynęła, no już tam do końca nie wiem, czas pracy magazynu, pojemność w amperogodzinach i tak dalej. To jest odpowiednik tego mojego urządzenia, które możecie obserwować na moich filmikach, które stoi na mojej baterii, takiego z niebieskim wyświetlaczem, które nazywa się PZEM 015. Natomiast to urządzenie nosi nazwę, tutaj zaraz Wam odczytam, żebym nie przekłamał, PZEM 017. I jak widzicie, jak możecie zaobserwować, to urządzenie jest tylko taką puszeczką, do której można tutaj podłączyć przewody z jednej, z drugiej strony. Nie ma ono żadnego wyświetlacza, ponieważ to urządzenie ma wbudowany w siebie port komunikacyjny RS485, jak tak dobrze się to nazywa, i do tego trzeba podłączyć odpowiedni moduł z Wi-Fi i za pomocą właśnie sieci bezprzewodowej bądź też przewodowej, w zależności od tego, jak to tam ma strukturę zbudowaną, można z tym urządzeniem się komunikować i wyciągnąć wszystkie te dane, o których mówiłem wcześniej. Także to wleci też dodatkowo właśnie do mojego magazynu i to już niebawem. Po co montuję to urządzenie? Jak mam tak dużo różnych parametrów z falowników i z kontrolera ładowania, który ostatnio domontowałem. A no właśnie po to, że to urządzenie da mi dokładną informację, co się dzieje w danym momencie na magazynie. Taką zdalną informację, nie fizyczny odczyt, tylko odczyt zdalny. Odczyt za pomocą aplikacji w telefonie bądź za pomocą webowej tutaj strony. Także
myślę, że to urządzenie będzie o wiele bardziej wiarygodnym rozwiązaniem niż wszystkie liczniki, które mam w falownikach odnośnie magazynu, dlatego że dużo z tych liczników mam syntetyzowanych w samym Home Asystencie i czasami pojawiają się pewne przekłamania z energią, która wpływa bądź wypływa z magazynu. Troszeczkę mnie to drażni i przez to szukałem właśnie takiego rozwiązania, które da mi bezpośrednie informacje z magazynu energii. Udało mi się znaleźć to urządzenie, tak jak mówiłem wcześniej, zakupiłem jakiś czas temu, przyszło do mnie i teraz Państwu o tym urządzeniu właśnie mówię, a już za niedługi czas będziecie mogli zobaczyć film odnośnie tego urządzenia. No nie będę kręcił wideo jak montuję, ponieważ od tego jest instrukcja, tam jest wszystko ładnie opisane, jest angielskojęzyczna, bo to nie jest urządzenie polskiej dystrybucji i polskiego producenta. Także u mnie zobaczycie już to rozwiązanie w działaniu i właściwie chciałbym jeszcze na koniec filmu bardzo podziękować wszystkim za lajki, które mi dajecie. Bardzo, bardzo dziękuję za te lajki. Bardzo dziękuję za wszelkie subskrypcje, które od Was otrzymuję. Są one naprawdę bardzo potrzebne. Dają mi taką informację, taki sygnał od Was, że to co robię Wam się podoba i chcecie tutaj ode mnie więcej różnych informacji. Z tej strony zapraszam również wszystkich, którzy oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, żeby wcisnęli ten przycisk tam poniżej ekranu, subskrybuj, bo nic to Was nie kosztuje, a mi po prostu dajecie jasną informację, że filmy są w porządku. No i zapraszam na kolejne moje filmy, które będę tutaj starał się sukcesywnie dla Państwa dodawać. W tym momencie staram się przeprowadzić taką krótkoterminową analizę, bądź bardziej może raport z działania systemu on-off-grid tutaj mojego. Właściwie on jest bardziej off-grid niż on-grid, dlatego że u mnie większość, właściwie 99,8% urządzeń, właściwie 99% urządzeń, które mam w swoim gospodarstwie, tutaj mówię o gospodarstwie domowym i o warsztacie, są to urządzenia, które pracują na mojej sieci off-gridowej. Jedno, jedyne urządzenie, które pracuje na mojej sieci on-gridowej, to jest kompresor, który ma silnik 4 kW i tego urządzenia nie zdecydowałem się wpiąć w off-grid, ponieważ jak zapewne wszyscy wiedzą, silnik podczas startu ma dosyć mocne uderzenie i obawiam się po prostu, że to uderzenie w pewnej jakiejś tam konkretnej sytuacji, kiedy na którymś z falowników pojawi się większe obciążenie, może po prostu spowodować klęknięcie systemu, a no tego nie chcę, nie potrzebuję, żeby mi falowniki się wyłączyły z powodu jakiegokolwiek przeciążenia. Także to urządzenie jest podpięte do sieci zewnętrznej i to urządzenie jakby nabija mi rachunki. Także jeszcze raz dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję, zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam.